Prosiliście, błagaliście i oto jestem. A Weroniki nie ma. I co? Ja spełniam wasze prośby. Pojawiam się kolejny raz na kanale. Nie wiem, czy tym razem będzie tak śmiesznie jak ostatnio, ale postaram się zrobić wszystko, żeby zapewnić wam rozrywkę na odpowiednim poziomie. Więc co, zaczynamy. Tak. Za nami 8. i finałowy odcinek Euforii, który był długo przez nas wyczekiwany. Nawet zrobiliśmy sobie małą noc filmową z przyjaciółmi. Oglądaliśmy o 18:00. Nie było tak późno. Późno? Znaczy Wiesz, nie że było no- tak wcześnie. Zawsze na początku, zresztą montujesz te odcinki, więc wiesz, trzeba podzielić się takim ogólnym pierwszym odczuciem po odcinku. Mhm. Tak więc oczywiście Was zachęcamy również do dzielenia się tymi odczuciami na dole. Chcesz zacząć, czy ja mam najpierw mówić? Chociaż my trochę wiemy, bo gadaliśmy już o tym. Ten 8 odcinek, myślę, że wiele ludzi spodziewało się, że będzie taki finał i po prostu będą się naparzać tam, za chwilę wlecą jakieś karabiny, w sumie były karabiny, ale że po prostu będzie rozpierducha, a on był właśnie taki bardzo spokojny, jakby 4 minuty, albo nie wiem, nie sprawdzałem dokładnie, ale granie na gitarze Eliota i śpiewanie, co było ogólnie bardzo ładne, ale takie jak na film czy serial rzadko spotykane, Ale- chyba że mówimy o musicalu, nie? Dużo ludzi takie miało odczucia. Widziałam na TikToku też trend, no i w ogóle ludzie się też jakby z tego śmieją. Nie no, pewnie cała piosenka była spoko. 3 minuty w finałowym odcinku, to tak jak mówisz, wydaje się trochę strata czasu, bo chcieliśmy, myślę, więcej. W sensie, ja byłam taka bardzo niezaspokojona. Jak się odcinek skończył, to miałam takie... What? Że mam wrażenie, że żadne moje pytania z poprzednich odcinków, a przynajmniej większość nie zostały, znaczy nie dali żadnej odpowiedzi, a niektóre wątki pokończyły się tak jakby się nie skończyły, więc nie wiem, czy jest to specjalnie zabieg zrobiony na to, że to wszystko nam wyjaśnił w 3. sezonie, natomiast 3. sezon ma być dopiero w 2024, więc ja chyba zdążę zapomnieć, Może co tak się tu być. wydarzyło. A szkoda, myślę, że no dobra, nie musieli wszystkich wątków jakoś kończyć tak, że no mózgi by nam po prostu wypaliło, ale uważam, że mimo wszystko praktycznie każdy z tych wątków był zakończony strasznie dziwnie. I właśnie tak jak Piotrek powiedział, że było dużo takich scen, które za wiele nie wnosiły. Na przykład ja też uważam, że jak pokazywali nam, jak policja chyba miała się dostać do tego mieszkania Feza, to chyba z 3 razy pokazali albo więcej na tą blondynkę na drzwi, na tą blondynkę na drzwi. No już zrozumieliśmy, że oni tam pewnie wparują, no co tyle razy nam to pokazali i nie wiem dlaczego. Szczerze nie mam zielonego pojęcia i też dla mnie mega dziwne, poczekaj, bo właśnie w poprzednim odcinku mówiłam, że byłam w szoku, że sztuka się skończyła tym tańcem. W trakcie montażu odcinka zdałam sobie sprawę, że on się najprawdopodobniej nie skończył, ten spektakl w ten sposób. I powiem Wam szczerze, że tak jak 7. odcinek dla mnie był super, że to była w pełni forma właśnie taka spektaklowa, tak już uważam, że ciągnięcie tego na finałowy odcinek, gdzie już widzieliśmy taki format i jakby uważam, że mogli po prostu już nam tego nie dawać. No nie wiem, no bo w finale już po prostu to, że pokazują nam coś, co było, potem tych aktorów w spektaklu, to już nie robiło takiego wrażenia, bo myśmy chcieli jakichś konkretów, i to było takie why? Znaczy się, dla mnie w ogóle traktowanie euforii, że jakby trzeba ją brać jakby z 2 różnych stron. Pierwsza to jest artystyczna, bo jakby tutaj moim zdaniem to było takie małe dzieło sztuki, cały sezon. Czyli budowanie napięcia poprzez scenariusz, czyli filmowy look, ten taki grainy, cały serial kręcony na taśmie, czyli po prostu wszystko takie turbo profesjonalne, turbo piękne, światło i w ogóle wszystko moim zdaniem na mistrzowskim poziomie. I też takie właśnie zagrania w stylu cały sezon mega zróżnicowany, każdy odcinek inny i finał właśnie spodziewamy się jebnięcia, a mamy wszystko stonowane. Myślę, że to też było specjalne, że to był specjalny zabieg, nie? Tylko to jest ścieżka jakby artystyczna, nie każdy chce, nie każdy rozumie, nie każdy to potrzebuje. Druga rzecz jest taka, że po prostu chcemy krwi, nie? Chcemy po prostu, żeby tam się tyle działo, że masakra i myślę, że no tutaj to nie jest takie do końca tak jakby się wszyscy spodziewali, tak jakby wszyscy chcieli.
Nie no pewnie, tylko jakby pytanie właśnie jest później takie, wiesz, chociaż myślę, że jak wyjdzie trzeci sezon, to zainteresowanie też będzie duże, ale mimo wszystko nudzimy cię, tak? Wydaje mi się, że można... Znaczy, no nie, no dobra, w sumie nie wiem, co chcę powiedzieć. W sensie, no nie będę się wymądrzać w kwestiach artystycznych czy scenariuszowych, bo się zupełnie na tym nie znam. Natomiast oglądaliśmy w czwórkę razem ten odcinek i wszyscy mieliśmy takie same właśnie odczucia i jeśli to było planowane, to trochę jestem zdziwiona. No i mówię, brakowało mi, ja sobie nawet coś tam wypisałam, żebyśmy się nie pogubili. Brakowało mi zakończeń wielu wątków postaciowych, bo to już nawet nie chodzi o historię, tylko nawet same postacie. Zresztą ta kłótnia Cassie i Maddie na początku, wiesz, też było tak mega mocno, one się zaczęły tam na scenie popychać i później zniknęły na praktycznie cały odcinek, bo nic nie pokazywali i na końcu tylko Maddie mówi, że to dopiero początek, w sumie też nie wiadomo, jakby nie wiem, to tak dla nas było to, myślę, niezrozumiałe. Mam nadzieję, że trzeci sezon więcej nam tutaj pokaże. I na przykład dla mnie w tym sezonie w ogóle moglibyśmy wyciąć postać Kat, w sensie jej historię. Bardzo w ogóle Kat mnie w sumie denerwowała przez większość sezonu. Wiesz co, ale na początku myślałam, że będzie fajnie, bo było gdzieś tam też o jej seksualności, Tak. akceptacji ciała. Myślałam, że pójdę za tym ciosem, a później była ta dziwna scena właśnie, gdzie Zrobili z niej taką po prostu, nie wiem, taką trochę karykaturę po prostu jakichś takich wewnętrznej walki takiej dziewczyny, nie? Uważam, że za mało po prostu pokazali. W sensie wyszła na taką trochę głupiutką, a na końcu Tak. na przykład też dla mnie, nie wiem jak wy macie, no ale jakbyście zerwali z chłopakiem, on potem popieprza na scenie i wszyscy mu klaszczą, no to nie wiem, jej reakcja była taka, jakby ich nikt... Jej reakcja była taka, jakby się cały czas zajebiście przyjaźnili, albo jakby nic między nimi nie było. Nie wiem, miałam takie... Coś tam, moim zdaniem, coś nie pykło. Za mało było pokazane, więc ona wyszła na taką trochę głupiutką i dziwną. Jak jesteśmy przy rzeczach, które naszym zdaniem w sumie są były takie to też wspomniałaś o tym wcześniej, czyli jakby takie trochę niepotrzebne rzeczy wstawki. W poprzednim odcinku mówiłaś o tej kamerze i co się okazało prawdą, że rzeczywiście kamera w zegarku była i właścicielka tej chaty widziała, że Maddie się ubiera, nie? W te sukienki. Ale po co nam to? W sensie, co to nam nic nie wniosło do historii. Ja rozumiem, że była tam rozmowa w tym basenie, ona jakby do niczego nie doprowadziła jakoś super bardzo, może coś więcej w trzecim sezonie by się okazało, no i okej, spoko, że jest to jakiś taki, nie wiem, większy plan z tych twórców serialu, że to się bardziej rozwinie, ale na ten moment to było takie, po co mi to? Po co mi ta informacja? Znaczy jeszcze zgadzam się, ta rozmowa w basenie była dla mnie jeszcze jakimś takim przedłużeniem tego, że akurat ona była i że może ma po prostu dobre stosunki z tą babką, ale właśnie... Ja szczerze myślałem, że tam będzie romans, ale... Ale właśnie, no, ta kobieta później jej dała tą sukienkę. To na przykład dla mnie było też, bo ta scena była króciutka, jak ona jej to dała. Ale no właśnie, ale po No, co jej? No jakby, no nie wiem, po co to pokazali? Może właśnie to wszystko tak jest zrobione, żebyśmy się głowili, a więcej będzie w trzecim sezonie, bo szczerze, no właśnie o czym byłby trzeci sezon? No i może wy nam napiszecie w komentarzach, co uważacie, po co ta scena była z tą sukienką i może my coś przeoczyliśmy w ogóle w trakcie całego serialu i sezonu i po prostu nie zczailiśmy tej sceny, nie? Tego wątku. Jest taka szansa. Dla mnie znaczy się w ogóle wielkie brawa dla Zendai i to jak grała przez cały sezon, to było po prostu zarąbiste. Oczywiście Ru była wkurzająca, odtrącała wszystkich. Skończyło się tak w sumie dla niej całkiem dobrze, co też jest takie, no niby pozytywne zakończenie, ale jednak mamy takie, że no jednak nie wyjaśniła nam się sytuacja z walizką pełną prochu, więc tam jednak będzie na pewno coś nie tak. No tak, to są właśnie wątki niedokończone. Niedokończone, nie dostaliśmy wyjaśnienia, dlatego możemy być niezadowoleni. Tutaj się pojawia jedna rzecz, że pojawiło się wiele głosów i na nie Zendaya też odpowiadała, z czego jej tłumaczenie było takie, dobra, powiem o jakie głosy chodzi, że serial faworyzuje i pokazuje narkotyki w piękny sposób.
I właśnie Zendaya się broniła, że to jest film, że nigdy jakby film czy serial nie może jakby odpowiadać na takie kwestie, tak, że ktoś jest uzależniony i teraz zobaczy, że to jest super. A moim zdaniem, ja bym się nie zgodził nawet, żebyśmy to traktowali w kategoriach filmu, tylko dla mnie ten serial jeszcze bardziej obrzydził narkotyki i uzależnienie. W tym sensie nie chciałbym nigdy w życiu pojawić się w takiej sytuacji i dla mnie to było takie po prostu otrzeźwiające jeszcze bardziej, nie? Więc nie zgodziłbym się totalnie, że narkotyki w tym serialu zostały pokazane w piękny sposób. One rzeczywiście wyglądały ładnie, bo serial został ładnie wykonany, ale finalnie i tak były po prostu obrzydliwe, nie? Chociaż powiem Ci, że w tym nawet sezonie ogólnie oprócz tego, że Ru była ciągle naćpana, to w sumie samych narkotyków jakoś tak wiele nie pokazywali. W sensie na przykład ani razu nie było jakiejś imprezy, gdzie by więcej osób brało narkotyki, żeby się dobrze bawili. Wiecie, takich scen nie było. Raczej jakby szliśmy z Ru, a reszta w domyśle jakby nie brała narkotyków, więc ja też w ogóle tego sezonu w ogóle nie odbierałam, że chcę coś faworyzować, nie faworyzować, no tak, jakie to mądre słowo użyłeś? Upiększać, czy romantyzować, tak to się mówi. A odnośnie Ru chcesz coś powiedzieć? Bo ja tak się zawsze skupiam na takich moich chlapkach, a mało mogę gadać o samej Ru jako postaci w serialu. Znaczy się, no to co ty już powiedziałeś, też jakby sama gra aktorska dla mnie mistrzostwo. Odcinek to był 5. albo 6, gdzie w sumie był tylko o niej. Dla mnie był najbardziej szokujący bez całego sezonu. I mega. Samo zakończenie dla mnie też takie, jeśli chodzi o jej postać, no bo przecież ona w sumie od 2 odcinków nic nie powiedziała. W sensie 2 ostatnie odcinki były sztuką i też ostatnia scena, jedna z ostatnich, gdzie Lexi jest z Ru. W sumie nie wiemy, czy to się wydarzyło, czy to było tylko na scenie. Czy to było marzenie Lexi. Ale no ja się trochę z tą nie zgodzę, bo dla mnie Ru w ostatnim odcinku też, tym finałowym, podobało mi się właśnie ciągłe skupianie się na twarzy, na mimice i emocjach, które pokazywała samą twarzą. Na przykład jak była u Eliota, czy właśnie gdzieś tam z Lexi, to mi się jakby tam skleiło w jedną całość i podobało mi się to finalnie. Ja myślę, że wielu z nas mimo wszystko problem mamy taki, że jesteśmy przyzwyczajeni do trochę innych produkcji. W sensie czekamy na jakiś wielki happy ending na końcu, albo na totalną po prostu masakrę. A tu uważam, że serial zakończył się bardzo neutralnie. Tak. I jakoś tak próbuję to zaakceptować. Próbuję też jakby zdaję sobie sprawę, że oni, zakładam, chcieli pokazać to wszystko w jak najbardziej taki w realnym świetle, tak? A w życiu prawdziwym nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. Nie ma zawsze happy endu, więc nigdy to tak nie wygląda jak w filmie. Ja myślę, tak że po prostu więcej bym chciała samej Ru w tych ostatnich odcinkach, a mi jej zabrakło, więc jakby pod tym względem, natomiast no za grę aktorską to powinna dostać Oscara albo nie wiem, cokolwiek, więc szacun, naprawdę. 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 Zadałaś ciekawe pytanie, o czym był 3. sezon? Jaka jest twoja odpowiedź? O czym będzie? Przepraszam, o czym był 2. sezon? O czym był 2. sezon? Nie wiem. Dla mnie myślę, że głównie temat po prostu przyjaźni. W sensie słowo przyjaźń to jest hashtag do tego sezonu całego, bo były różne wątki z każdej strony właśnie i to się wszystko opierało o przyjaźni albo właśnie przyjaźń, a związek, jakieś takie rzeczy. Czyli ogólnie mówiąc o relacjach. No, ogólnie tak. Ogólnie relacje. No nie, no wiesz, no, ale relacje to są takie, kurde, to jest takie już bardzo ogólne słowo. Bardzo ogólne. A moim zdaniem głównie był o przyjaźni i ewentualnie kiedy ta przyjaźń wykracza w związek i jakby nie do końca 2 strony wiedzą, co to jest, nie? No dobrze. No dobrze, więc przeszliśmy przez większość postaci.
Samo Nie zakończenie. chcesz powiedzieć o Nate'cie, a jeszcze powiem o Kalu? A, jeszcze Feza nie mówiliśmy, co ja gadam, że zakończenie. A właśnie, no to mów. No to dobra, no to nie, Feza zostawmy sobie na końcu. Nate i Cal. Dla mnie z jednej strony też było ciekawe, że w ogóle pokazali to w ten sposób. Znaczy, że w ogóle ten wątek został poruszony, bo w sumie w momencie, kiedy Cal tam w 4. czy w którymś odcinku wyszedł, szczerze nie sądziłam, że jeszcze do tej postaci wrócimy. To, że Nate jakby wezwał policję na niego czy coś, szczerze nie wiem, co miało to jakby bardziej oznaczać. W sensie wiemy, że Nate nienawidził ojca i to było wiadomo od początku. Niby go chronił, ale go nienawidził. Na końcu stwierdził, że ma w nosie. Tylko finalnie co było tym zapalnikiem, że on zmienił zdanie? Albo ja nie wyłapałam tego gdzieś, albo coś. Nie wiem, czy była mi potrzebna ta scena na samym końcu. Ale może symbolicznie miało to jakoś oznaczać takie odcięcie się od tego Możliwe, tak. i w ten sposób, że w końcu jakby podjął jakąś słuszną decyzję. Bo to była jak słuszna decyzja, w końcu jakąś Nate słuszną podjął. Dla mnie sytuacja z Kalem była takim moim zdaniem pstryczkiem od twórców serialu, bo zdążyliśmy w pierwszym sezonie i ogólnie znienawidzić Kala. Potem dostajemy cały background jego w ogóle życia i no ja jakby zacząłem współczuć tej postaci i tak trochę pomyślałem, że no trochę mi się go szkoda zrobiło. Owszem, zrobił złe rzeczy i to nie ma żadnego usprawiedliwienia, ale mimo wszystko zrobiło mi się przykro, nie? Więc finalnie rozumiem, że trafi do więzienia, bo mu się to należy. Natomiast właśnie nienawidziliśmy, dostajemy jego historię, że zdążymy się z nim jakby na nowo zaprzyjaźnić albo coś i idzie do paki i masz takie no Dane, nie? Po prostu jak zwykle muszą nam to zrobić. I to jeszcze przez własnego syna, który też nie do końca jest normalny, ale w sumie to niby przez niego, więc to jest takie... Mówiliśmy o Kalu i... Mówiliśmy o Kalu i Nate'cie. Teraz kto? No teraz Fez i sama Lexi, jakby ta dwójka jeszcze. A ty samo zakończyłeś. Mówiliśmy, chcesz o tej walizce coś więcej powiedzieć, czy nie? Czy najpierw Fez? No nie, no najpierw Fez, nie widzisz, że Okej. jest wyżej na liście? Teraz widzę. Trochę mi dobrze. wąsy Lucy zasłaniają, ale ogólnie widzę. No dobrze, sama postać Feza. Ja może powiem coś bardzo niepopularnego, ale mnie jakoś jego postać nie porwała za bardzo. W sensie sama gra na przykład, chociaż nie wiem jak on się zachowuje znaczy w prawdziwym życiu. Uważam, że jako postać był zagrany spoko, w sensie taki totalnie zjarany typ, wyluzowany i jakby I get it. Ale i ta jego relacja z Lexi dla mnie też znowu było za mało między nimi, no tam czasem gadali przez telefon czy coś, ale pokazywali jak na przykład oglądają jakiś serial, ale dla mnie dalej było bardzo mało, bardzo mało takich jakichś bardziej intymnych rzeczy pomiędzy nimi. Sam koniec, I don't know, znaczy się, no to było bardzo intensywne i też mi szkoda, że Popielnik no najprawdopodobniej zginął, chociaż nie pokazali nam tego tak dosłownie, ale zakładamy, że zginął. Nie było mi tak bardzo smutno. Ale było ci szkoda, że Popielnik zginął? To może to, co ja powiem, będzie niepopularne, ale tak jak jeszcze lubię postać Feza, bo jest taki, kurde, no niby zły, ale jednak dobry i na pewno powiedzmy ma dobre serce, tak dla mnie Popielnik jest taką postacią jakby podniecanie się, no nie wiem, to jest bardzo trudne dziecko, które wzięło karabin i zaczęło strzelać, nie, bo po niego przyszli, no nie wiem. Znaczy no, patrząc też na początek, no bo pokazali nam chociaż trochę jego historię, też mogliśmy jemu współczuć, mimo wszystko jakby ten, kto znalazł tego dzieciaka, który wygląda jak morderca, hitnie, naprawdę fajnie, ale mówię, dla mnie po prostu niektóre postacie były pokazane, dla mnie przynajmniej za krótko, za mało, nie zdążyłam się z nimi aż tak bardzo zżyć, w sensie, no jasne, że było mi szkoda, zawsze mi szkoda, jak jakaś postać z serialu umiera, uważam, że no szkoda, że zginął sam Popielnik, ale nie było to dla mnie tak emocjonalnie rozwalające, w sensie ja jestem bardzo emocjonalną osobą, wzruszam się na reklamach z pieskami, a na tym nawet mi się nie zachciało płakać, więc
Tak jak na przykład właśnie smutno mi się robiło w przedostatnim odcinku, jak była scena teatru i była ta taka epicka scena tego tańca, a ja w głowie miałem tylko co się stanie z Fezem, co się stanie z Fezem. Wtedy było mi przykro, bo wiedziałem, że tam nie będzie dobrze. Tak właśnie w finalnym odcinku było takie, aha, pójdzie do więzienia. Tak, w ogóle Albo nie wiem. finalny odcinek zaczął się już jakby częścią. I te same sceny były, które widzieliśmy wcześniej. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. No i ale ja mam dokładnie tak samo. Po prostu tutaj myślę, że znowu było za bardzo przeciągnięte, w sensie, bo jakby trochę wiedzieliśmy, jak się to zakończy właśnie w 7 odcinku, a w finałowym odcinku ciągnęli to dalej przez cały odcinek. W sensie, no... Niepotrzebnie. Też mi się wydaje, że niepotrzebnie. No i to jest tak trochę było to wszystko przyciągnięte jak sceny z pogrzebu i przewijały się takie... O tak. Ja rozumiem, one w żadnym stopniu nie pogłębiały mojego smutku i takiego współczucia. Ciągle wszystko szło na równi, ale w kółko to było powtarzane i strasznie to męczyło. Nie wiem, chyba z 5 razy jedno zdanie Ru powtarza tam właśnie, jak czyta ten list na pogrzebie. Też... No smutne, nie? No ale jakby... Smutne i wzruszające było za pierwszym razem. Tak. A później już mniej i właśnie mam wrażenie, że to dużo dla mnie scen miało taki właśnie takie budziło we mnie emocje, jak to 3-minutowe granie na gitarze Eliota. W sensie miałam takie idźmy dalej, bo już to wiemy, już to znamy, już to słyszeliśmy, albo nie potrzebujemy tyle, tylko chcę dalej, ale to się tak rozciągało i potem jak już nawet na przykład doszliśmy do scen z Fezem, to one też się rozciągały. Już po prostu jedyne zaskoczenie to było jak Popielnik zabił tego kolesia, bo tego się nikt nie spodziewał. Tak. Ale mówię, no to co już wspomniałam wcześniej, ta blondynka i spojrzenie na drzwi, blondynka, spojrzenie na drzwi, no przecież już by zdążyli wejść. Ja bym zdążyła tam pójść i wejść do tego I to mieszkania. było wiadomo, że oni wejdą, bo to nie budowało napięcia. Ale Było wiadomo, że oni wejdą do tego mieszkania, więc to, że kiedy wejdą, to już nie było istotne. Tak. Jeżeli byśmy mieli jakby takie zastanawianie się, wejdą czy nie wejdą, no to okej, no to ale już stali pod drzwiami, no kurde. Dokładnie. Chcesz coś, co już powiedziałeś i też właśnie, znaczy o ile nie wrócą do tego w 3 sezonie, to naprawdę nie wiem, na kij w ogóle to było. Cały właśnie wątek z tą babką dealerką, cały można by wyciąć, bo jakby... Tak, dla mnie to miało... jeśli patrzymy na to, sorry, że ci przerwałem, ale jeśli patrzymy na to, że jeden sezon jest jednym jakby takim filmem, jedną spójną całością, no bo jakby jest tyle różnych sytuacji, na przykład 3 sezon mógłby nie dojść do skutku z różnych powodów, to tak jak mówisz, wątek dealerki, wątek tej walizki nie wnosił nic, bo przecież to, że wcześniej też nie wiedzieliśmy dokładnie skąd na przykład Ru bierze narkotyki, więc to, że ona w pewnym momencie brała dużo z tej walizki, nie było tak naprawdę dla samego sensu istotne. Ten wątek się nie rozwinął, a mimo wszystko tam było, że wiesz, ona właśnie jej groziła, że jak nie odda hajsu, to coś się wydarzy. Przecież sam sezon zaczął się u tej laski, więc było to dla mnie bardzo frustrujące, bo miałam ciągle z tyłu głowy, że zaraz coś się stanie. Tak samo jak był odcinek właśnie o Ru i ona uciekała i nagle trafiła znowu do tej dealerki. Właśnie ona pojawiała się ciągle i nagle na końcu jej nie ma i masz takie... To tak, po co? Rzeczywiście, nie było jej w ostatnim odcinku. Po co w takim razie też później pokazali, że ona wzięła Ru do siebie, dawała jej morfinę, przecież tak strzykiwała. Ru uciekała z tego domu, w sensie... Postać tej dealerki była kreowana na taką, że ona zaraz jakby może zrobić Ru krzywdę, finalnie nic się nie wydarzyło, narkotyki poszły do kibla i nigdy jej nie ściga, a sugerowane było, że wiesz, że tam się tak naprawdę nic nie wydarzy, bo przecież w końcowej scenie Ru mówiła, że ona do końca roku była, że była do końca roku trzeźwa, znaczy w sensie... No właśnie, czyli mieliśmy już cały... Tak nie wiadomo ile to trwało, ale jakiś tam okres musiało trwać chyba... Nie wiem, czy nie powiedziała, że 6 miesięcy albo 3, jakoś tak?
Nie wiem, ale też mi się wydaje, że to było bardzo długo rozciągnięte w czasie i z tym się nie wydarzyło zupełnie nic. I mam takie why. I jeśli to będzie pociągnięte w trzecim sezonie, to będę w stanie to zrozumieć. Czyli widzimy się w 2024, wtedy wam powiemy, że wybaczamy. Natomiast jeśli nie będzie nic, To wtedy w 2024 wam powiemy, że nie wybaczamy. tak wam powiemy. Czy to już wszystko, moja droga, w dzisiejszym odcinku rozważań na temat euforii? Ale to będziesz piszczał, że za krótki odcinek, bo jeszcze nawet pół godziny nie gadamy. Ja mam jeszcze na sam koniec jedną zabawę. Wiem, że troszkę o tym rozmawialiśmy, ale skoro mamy się tu widzieć w 2024, to niech będzie oficjalnie przewidywania na trzeci sezon. Jak myślisz ty, które wątki pociągną, których nie pociągną, czy raczej będzie to zupełnie coś innego? Szczerze, totalnie o tym nie myślałem. No to teraz cię zaskoczyłam, to No musisz teraz mnie mówić. zaskoczyłaś. Nie wiem, czy właśnie to jakby ten wątek dealerki, Chodź. pani dealerki z warzywniaka nie będzie miał związku też trochę z Fezem i jego trafieniem do więzienia. Czyli jakby jesteś bardzo... No bo jednak słuchajcie, Fez zastąpił Mausa. Oni zabili Mausa i pani dealerka o tym wie. Fez ma trafić do Paki, a pewnie pani dealerka z warzywniaka na nim zarabia. Więc jakby nie może do tego dojść, chociaż może, nie wiem. To są moje przewidywania, że od tego zaczniemy w ogóle trzeci sezon. A Okej. Ru będzie gdzieś tam tym dodatkiem, no gdzieś tam ta walizka z dragami pewnie będzie musiała się wyjaśnić, ale myślę, że finalnie Ru też będzie w stanie załatwić to siano po prostu. W takim sensie, że mam wrażenie, że to chyba po prostu ucichnie. I tyle. Że ona też w jakimś stopniu, ta dealerka, która była taka bezwzględna, zdążyła gdzieś tam z tą Ru się zaprzyjaźnić. I myślę, że dawno by już jej po prostu coś zrobiła, że tak łatwo by jej nie wypuściła z tej chaty. Zaprzyjaźnić? Dała jej morfinę, zasadziła No, ją do no to mieszkania to była oznaka przyjaźni, tak? No, osoba, która jest w takim stanie, jak była wtedy Ru. Ja myślę, że raczej chciała ją dać złym ludziom do zabawy na przykład, bo też jej groziła raz. A w co by mieli się bawić? W rzeczy dla dorosłych. Ja szczerze myślałam, że ten sezon będzie bardziej nastawiony na takie rzeczy. Szczególnie, że właśnie pierwsze odcinki mocno nam to sugerowały, potem nas zaskoczyli na przykład sztuką lekcji, która trwała 2 odcinki i w sumie ni chuj się nie odnosiła do tego, co się wydarzyło wcześniej, w sensie do tych wydarzeń. Ale sztuka była super. Nie, sztuka była super, tak. Myślę, że na pewno będzie ciągnięty wątek przyjaźni Lexi z Maddie, bo mimo wszystko ta końcówka, gdzie one siedzą, ona coś tam mówi, wydaje się być tak, że może się bardziej pogodziły, albo jakoś tak, no bo wiesz, siedziały jednak obok siebie i ona mówi, że to dopiero początek, więc może one będą coś jakby połączą siły i będą z Manipulować Nate'em na na przykład coś tam się na nim zemszczą na przykład. Dla mnie tylko pytanie jest takie, bo pierwszy sezon Euforii i w ogóle Euforia była dla mnie serialem o dzieciakach z uzależnieniami, o problemach taki bardziej zajmujący się takimi życiowymi problemami. W sensie, no tak jak mówisz, tu mieliśmy taki konflikt, jeśli chodzi o przyjaźń, o te relacje w różnych sytuacjach. Jeżeli trzeci sezon pójdzie w kryminalną stronę pani dealerki i Feza, to mam wrażenie, że już nie będą to tematy typowo euforii, bo tak samo mówię. Że zgubimy po prostu ten taki rodowód euforii Tak, z pierwszego no bo sezonu. Jeśli ta sytuacja Już się trochę zgubił, mam wrażenie. No nie, no moim zdaniem właśnie to, że wróciliśmy w ostatnich odcinkach do Lexi i pokazaliśmy jej stronę, że to właśnie w Euforii trochę bardziej chodzi o ludzi, o ich emocje, niż o historię taką, która by bardziej nas interesowała w każdym innym serialu, czy w każdym innym filmie. Ale masz włosów w tej herbacie. Psa, jakby co. Znaczy tak, z jednej strony ja bym bardzo chciała, żeby to się rozwiązało z tą dealerką, z tą walizką i to wszystko. Ja bardzo chcę, żeby coś z tym było. Boję się tylko, że wtedy ten trzeci sezon mógłby dosyć mocno odstawać od reszty. Nie wiem, co będzie z Ru, bo w sumie, tak jak mówię, dla niej
Sezon skończył się moim zdaniem jednak pozytywnie. Nie ma powiedzmy tych znajomych, co miała, bo jakby wiemy, że z Elliotem już się nie będzie kolegowała. Odchodzi też od Jules, więc została jakby Lexi, sama. Tak, no Znaczy, że możliwe, że po prostu będzie ale- się przyjaźnić z Lexi, która jest połączona z Fezem, więc tutaj też może coś wrócić, nie? tak. I też myślę, że jeśli będzie znowu trzeci sezon i w trzecim sezonie Rose znowu wróci do narkotyków, to będzie też takie... To będzie też takie samo. Dlatego jej postać mnie bardzo też, znaczy smuci mnie w kontekście tego, co z nią zrobią w serialu. I boję się, żeby właśnie... Że trzeci sezon już będzie wymęczony, Tak, no bo jednak niepotrzebny, mimo wszystko jakby ktoś jak cię w większości przypadków pewnie. jakby ktoś cię zapytał o pierwszy sezon przed drugim jeszcze w ogóle, no to pamiętasz głównie wątek Rue i Jules. Reszta jakby była bardzo pobocznie. Drugi sezon bardzo się wyrównał, jeśli chodzi o postacie. W sensie ważność każdej postaci. Nie było, to już mówiłam też, nie było żadnej typowej, głównej historii. Więc nie wiem. Trzeci sezon, mam nadzieję, że tego nie spieprzą. Drugi sezon był dobry ogólnie, tak? To dziękujemy Wam bardzo za oglądanie. Czekamy na Wasze Dziękujemy. komentarze. Lucia chce się pożegnać. No i tak jak zwykle, tak jak Wam mówię na moim kanale, jeżeli chcecie mnie tutaj widzieć częściej, więcej, piszcie w komentarzach, dawajcie znać, co sądzicie o drugim sezonie Euforii, jak Wam się podobał, czy zgadzacie się z naszym zdaniem i do zobaczenia.